Witam wszystkich serdecznie. Dziś chciałbym zaprosić na filmik o mieczykach Hellera. Mieczyki Hellera, które tutaj widzicie, to dzika forma pochodząca z laguny Almoyola del Rio. Oczywiście pochodzą z Meksyku. Mieczyki Hellera to ryby występujące początkowo tylko i wyłącznie w Ameryce Środkowej, w Meksyku, w Hondurasie, w Belize. Jeszcze jest jedna lokacja, Honduras, Belize i w Gwatemali. Obecnie ten gatunek jest rozpowszechniony praktycznie na całym świecie. W dość dziwnych lokacjach. Oczywiście opanowały całą Amerykę Południową już. Występują też w Ameryce Północnej. Tak poza tym można je spotkać w Afryce, w Australii, na Nowej Zelandii, na różnych dziwnych wyspach, nawet w Europie. Są takie źródła geotermalne na Węgrzech, w Czechosłowacji, w Austrii. I tam te mieczyki Hellera występują. Ryba została, że tak powiem, introdukowana przez akwarystów wszelkiej narodowości. Oprócz tego była też introdukowana w celu zwalczania plagi komarów. Mieczyki Hellera mają swoją nazwę na cześć austriackiego botanika i naturalisty Karla Hellera, który w 1845 roku do 1848 zbierał okazy botaniczne i faunistyczne na terenie Meksyku. Następnie był ponownie w 1850 roku. Te podróże zaowocowały tym, że do Wiednia zostały sprowadzone pierwsze mieczyki Hellera. No i wtedy zaczyna się ich właśnie około 1850 roku kariera akwarystyczna. Jeżeli chodzi o to, jak duże rosną te mieczyki, moje ryby są rybami młodymi jeszcze. Dorosłe ryby dorastają do dość znacznych rozmiarów, samce do 14 cm, natomiast samice nawet do 16 cm. Takie mieczyki pamiętam z czasów swojej młodości akwarystycznej, jeszcze za czasów komuny. Olbrzymie czerwone mieczyki. Dorwanie tych mieczyków obecnie w formie dzikiej, no to jest bardzo trudna sprawa, aczkolwiek nie niemożliwa. Kiedyś na pewno je sprowadzę tutaj do fish roomu. Jeżeli chodzi o temperaturę, w jakiej można trzymać nasze ryby, spotkałem się z opisami, że te ryby tolerują temperatury od 16 do 30 stopni. W tak niskich temperaturach nigdy nie trzymałem mieczyków. Wcześniej miałem formy hodowlane, ozdobne i raczej dla tych form ozdobnych preferowałbym temperatury między 24 a 26 stopni. Dzikie formy można trzymać w trochę chłodniejszej wodzie, według mnie 22, ale 16 stopni jest to dla mnie zaskakujące dość, więc chętnie w komentarzach posłucham, czy rzeczywiście tak jest. Może tak jest, nie wykluczam tego. Mieczyki Hellera powinno się karmić w dużej mierze karmą żywą. Zaraz Wam pokażę. Zobaczcie, jak ładnie wybarwiają się moje ryby powoli. Oczywiście te formy hodowlane mogą mieć przeróżne rodzaje płetw. Widziałem takie odmiany falbaniaste,
Natomiast ja mam no, typowo dziką formę, ale tak jak mówię, no, są i zielone, i czarne, i czerwone, i jakieś żółtawe. Jest tych odmian, tak jak u gupików, cała masa. Szczególną estymą cieszą się berlińskie odmiany mieczyków Hellera. No, Niemcy są w tym dobrzy, jeżeli chodzi o ryby akwariowe. Jeżeli chodzi o pH wody, no to zaleca się, aby miało od 7 do 7,5 pH. No i woda twarda. U mnie tutaj jest dodatek niewielki soli. Głównie wodę wzbogacam przy pomocy soli dla krewetek Caridina. Zobaczcie sobie. Otóż i te sole, których używam do moich ryb żyworodnych obecnie, to są sole firmy Denerle, King Shrimp, specjalnie dla krewetek Sulawesi. Zależało mi na tym, ponieważ dla krewetek Caridina ta sól zwiększa tylko KH, nie zwiększa nam GH. No i tutaj dodatkowo jeszcze pH nam przy pomocy tej soli bardziej zasadowo się robi. Także naprawdę świetne sole. Tutaj z tyłu jest opis, momento. On jest tak drobny, że nie chwyca ostrości teraz chyba. Momento. Udało mi się ładne zbliżenie zrobić. No fajne jest to, że tutaj jest podane jak się tym dokładnie posługiwać, jak to pracuje w wodzie. Dość szczegółowe dane są, co mi się podoba. No, bardzo przydatne sole naprawdę. No i tak jak mówię, przede wszystkim zwiększają nam równocześnie KH i GH, a zazwyczaj te sole dla krewetek, one tylko KH nam podnoszą. Co poza tym, no jeżeli chodzi o budowę zbiornika, jak widzicie, są to ryby duże. Minimalne akwarium dla tych ryb to jest 100 cm według mnie. Dla mniejszych form, jakichś takich bardziej ozdobnych, być może można zastosować mniejsze akwarium. Ja osobiście uważam, że no minimum dla mieczyków to jest jakieś 150 litrów i akwarium powiedzmy 100 na 40 na 40, tam powinno być około 160 litrów. Natomiast ważna jest długość tego zbiornika. No i ważne jest też, żeby było miejsce, gdzie można się schronić, jakiś gąszcz, gdzie samica może rodzić młode, no i żeby ryby też miały miejsce do pływania. Mieczyki z natury, pomimo tego, że są rybami stadnymi, w akwarium lubią się tak po prostu rozpraszać zwyczajnie po całym zbiorniku i głównie zajmują dolną i średnią partię akwarium. Także łącząc je na przykład z tymi tutaj piapellami kompresa, wypełniamy idealnie zbiornik, ponieważ część ryb żeruje gdzieś w dołu, część siedzi u góry, no i wszystkie spotykają się na środku. To samo dotyczy tych falichtych, które tutaj pływają. Oprócz tej karmy, które podaję żywą, podaję też karmę mrożoną. Mrożoną rozwielitkę i mrożone larwy. Jeżeli mamy możliwość, no to dobrze jest podawać żywe larwy komarów. Obecnie mrożonych już nie można kupić. Ale oprócz tego, żeby wzbogacić dietę rybom, podaję Microlift. To już pokazywałem w poprzednim odcinku. Także Booster, Guppy & Co. Następny pokarm to Vipan, sery, no i ostatnia rzecz, też sery, Insect Granules. Ryby chętnie zjadają taką karmę. Staram się stosować karmę, w której będzie duży dodatek karmy, no, duży dodatek insektów.
To jest ważne. No i oprócz tego regularnie, codziennie karmię mrożonym planktonem, plus dodatkowo rozmaicam dietę właśnie rybom dodatkiem żywego planktonu, tak aby mogły mieć rozrywkę. Samica mieczyka potrafi naprawdę dużo młodych urodzić. Zazwyczaj może być to nawet do 80 sztuk, ale słyszałem też, że nie wiem, czy to prawda, że zdarzają się samice, które mogą urodzić tych młodych do aż 200. No przypuszczam, że taka 16 cm samica no, mogłaby tyle ryb urodzić. Mieczyki, które ja miałem, oczywiście nie były aż tak płodne. Ponoć kluczem dla tego właśnie takiego płodnego rozmnażania się jest obfite karmienie larwami komarów. Te ryby naprawdę to lubią. No i to bardzo właśnie zwiększa ich płodność. Powinny być od małego właśnie karmione dużą ilością larw owadów, w związku z czym takie ryby no, mają tendencję do bycia naprawdę dużymi i masywnymi, a co za tym idzie, no, ich płodność wzrasta. Super wdzięczna ryba. Niestety nie mogę Wam pokazać innych odmian kolorystycznych, bo ich nie posiadam. Natomiast no to moje pierwsze z mieczyków Fellera. Myślę, że będą w przyszłości kolejne, bo oszczę sobie zęby na pewne ryby. Ale to się jeszcze okaże, jak to tam z tym wyjdzie. Na mieczyków nie muszę chyba nikomu polecać, zachwalać. Każdy chyba miał kontakt kiedyś w życiu z tymi rybami. Na pewno każdy je widział w sklepie zoologicznym, jeżeli nawet ich nigdy nie hodował. I na pewno każdy od nich słyszał. To sztandarowe ryby akwariowe. Podstawa jakby akwarystyki obok płatki i gupika. Każdy początkujący akwarysta, jestem tego pewien, no, jeżeli nie miał, to sobie oszczył zęby na jakieś piękne czerwone mieczyki, albo na przykład te zielone berlińskie. Ogólnie rzecz biorąc, ryby dość proste. Zalecam dodatek niewielki soli do wody, to zapobiega pleśniawkom u tych ryb. I jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna i istotna. Akwarium z tymi rybami powinno być szczelnie przykryte, ponieważ no, to są małe diabły i wykorzystają każdą możliwą okazję, aby wyskoczyć z akwarium. Stres też bardzo mocno wpływa na to, że ryby skaczą i ryby zestresowane będą szukać jakichś luk gdzieś w pokrywie i naprawdę nie potrzeba wiele, żeby wyskoczyły nam z akwarium. Także trzeba pamiętać o tym, żeby ryby nie były rybami zestresowanymi i nie miały okazji, żeby wyskoczyć z akwarium. Lepiej zwracać uwagę na to, czy dobrze ta pokrywa przylega, nie ma gdzieś małych luk, bo naprawdę wystarczy taka szparka niecały centymetr, pół centymetra i ryby mogą nam powyskakiwać. Niestety miałem tak kiedyś, więc przestrzegam. No cóż, to chyba tyle. Przede wszystkim dzisiaj chciałem Wam pokazać moją dziką odmianę z Almoloya del Rio w Meksyku. Oczywiście nie tylko mieczyki tam występują, ale póki co mam tylko mieczyki z tej wakacji. Zobaczcie, jaką ma piękną kręgę. Bardzo podobne mieczyki do tych tutaj to mieczyki palenkę. Też oczywiście mieczyki Hellera, ale forma palenkę, z lokacji palenkę. Różnica między tymi rybami jest dość nieznaczna, ale charakterystyczna. Moje ryby mają jedną czerwoną linię przez środek ciała, gdzie one są tutaj. Jedną czerwoną linię przez środek ciała, natomiast u mieczyków palenkę te linie są trzy, przy czym ta środkowa jest najmocniejsza.
ta środkowa jest najmocniejsza. Zostańcie na chwilę. I powyżej i poniżej niej są dwie takie mniej widoczne i cieńsze zarazem linie. No i wiele tych form właśnie mieczyków dzikich różni się tylko i wyłącznie tym, że jedne tych linii mają więcej, drugie mają mniej. No i niekoniecznie musi być to jedna prosta linia przez środek ciała, bo widziałem też formy, które miały tych linii kilka, tworzących taką jakby rozwijającą się siatkę, coś jakby ktoś odbił na nich po prostu kawałek korzenia, takiego cienkiego z włośnikami, który był zamoczony w czerwonej farbie. Naprawdę gigantycznie to wyglądało. Cóż, to tyle na dzisiaj. Nie muszę chyba Was zachęcać do hodowli mieczyków Hellera, bo myślę, że to ryba topowa i taką pozostanie w akwarystyce. Chciałem Wam tylko pokazać coś, z czym niekoniecznie możecie się spotkać w sklepie zoologicznym, czyli dziką formę i dodatkowo formę właśnie pochodzącą z konkretnej lokacji Almoloya del Rio. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam Was do kolejnego filmu.